Cześć, witam Was serdecznie. Właśnie wróciliśmy. Odpocząłem sobie z godzinkę czasu. To jest moja mała burdelnia, tak jak już Wam kiedyś pokazywałem. Mam to szczęście, że po prostu mam w domu takie pomieszczenie, w którym sobie mogę trzymać takie pierdolka różne i nikomu to nie przeszkadza, bo nikt tu nie chodzi. No i chciałem Wam pokazać do końca. Nie wiem, jak ten filmik się nagrywa, bo w ogóle kamerka nie jest ustawiona. Dopiero dzisiaj rano przed wyjazdem o 7 rano ją odebrałem, nie zdążyłem jej ustawić, nie zdążyłem naładować w sumie baterii. Chciałem Wam pokazać, co mi się udało dzisiaj zakupić i wcale nie za takie duże pieniążki. Kupiłem sobie taki namiocik wędkarski, taki, żeby po prostu się mieć gdzie schować w razie jakiegoś deszczu, wiatru. On oczywiście nie jest rozłożony tak jak ma być, bo nie mogłem wbić śledzi w podłogę. No to jednak podłoga jest trochę twardsza jak ziemia. No i kupiłem sobie taki namiocik. Potrzebuję taki namiocik mimo tego, że nie jestem karpiarzem jakimś zabitym. A wędkuję czasem wieczorami w takich jak to powiedzieć, w takich miejscach, że po prostu ten namiocik jest wymagany. Raz, że izolujesz się od otoczenia, ludzie Ci nie zaglądają przez ramię, nikt do Ciebie nie przyłazi, masz trochę świętego spokoju i parę godzin wędkowania tylko dla siebie, a nie tam z widzami, czego nie bardzo lubię. Poza tym chroni od wiatru, deszczu i daje zawsze trochę cienia. Kupiłem również podbierak. Taki tam, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo jak oprę podbierak o mój namiocik, to się przewróci. Podbierak dosyć taki wielkawy, bo czasami mi się zdarza, że pojadę gdzieś na jakiegoś karpia. Tutaj oczywiście mój bałagan. Stado wędek. Jeżeli ktoś chce, to mogę posprzedawać. Mam wędki, które mają ponad 20 lat nawet, także taka złomownia, taki kącik do robienia sobie różnych pierdół wędkarskich i nikomu to nie przeszkadza i może być bałagan. I to jest najważniejsze, że może być bałagan w tym kąciku. No. Tak jak zostawię, tak przychodzę na drugi dzień, nie jest posprzątane, nie muszę się martwić, nikt nie krzyczy. Coś mi się podziało z kamerką, bo to jest też nowa kamerka. Tamta kamerka niestety mi spadła podczas drogi na lotnisko, mi spadła na lotnisku na posadzkę. Mimo że była w obudowie, ta obudowa nie zadziałała, kamerka przestała działać. Pokażę Wam, co jeszcze sobie zakupiłem. Też za niedrogie pieniądze. Znaczy nie wiem, jak znowu się coś tam podziało z tą kamerką. Nie wiem, ale nie wiem, coś się dzieje z tą kamerką. Nie mogę, raz mogę przybliżać, raz nie mogę przybliżać. Będę starał się to robić ręcznie, żeby Wam pokazać. Kupiłem sobie takie buty, dosłownie cena 35 funtów. But lany. To nie jest żaden, to jest taki gumowiec, tylko tyle, że po prostu ma tą skórę u góry trochę bardziej wodoodporną, bo są też takie podobne, ale z zamszowymi takimi wyprawkami, co nie bardzo jest dobre nawet do wędkowania, albo jak pada deszcz. Protektor jest w sumie taki jak dosyć słaby, on szybko pęknie. Przy dobrym używaniu to te buty wystarczą mi na rok. Też za tą kasę to myślę, że powinny wytrzymać. Na pewno nie można wędkować nimi latem. Bynajmniej tam, gdzie jest sucho, na kanałach czy gdziekolwiek, na betonowych, jakichś grobach betonowych czy tego, to raczej będzie za gorąco w nich. Teraz Wam pokażę, co dostałem wykupując tak zwany
voucher, wykupiłem taki voucher. VIP voucher to się nazywał i to można było sobie wybrać prezent jakiś. I oczywiście większość ludzi wybrało sobie zestawy karpiowe. Ja wybrałem sobie zestaw maczowy. Oczywiście z maczem to nie ma za dużo wspólnego. No ale dla paru gadżetów, no chociażby powiem wam, że na przykład często używam ołowików. Może tak, żeby było widać. Często używam ołowików, to jest super soft, czyli są miękkie, nie trzeba tego szczypcami zaciągać, zagryzać zębami, jak to oczywiście wędkarze potrafią. I czasami taka jedna mała ścinka, co tu widzicie, potrafi zdziałać cuda. Cuda na wędce, po prostu w wyważeniu spławika i takich podobnych pierdołek. I w tym się przyczynia do lepszych brań ryby. Po prostu zestaw jest prowadzony bardziej prawidłowo, bardziej naturalnie. Taka mała śrucinka, wierzcie mi, dużo znaczy. I tutaj mamy oczywiście gruntowniki, nie wiem jak to, różnie to ludzie nazywają, jeżeli ktoś bawi się i chce idealnie głębokość łowiska wymierzyć, a nie zna się jeszcze na mierzeniu takim jak ja to robię, już nie używam gruntowników, po prostu robię to na jednej śrucinie. No dostałem jeszcze żyłkę 0,20. No nie używam 0,20, to jest Carp Exclusive Carp Solution, no to nie mam pojęcia. Jak na 20 2,7 wytrzymałości, no to nie jest za rewelacyjna. Haczyki takie tam dorzucili, bo po prostu prawdopodobnie coś w tej cenie, którą ja tam zapłaciłem, już teraz nie pamiętam, 30 funtów czy mniej, dorzucili mi takie haczyki bezzadziorowe, jeden pakiet haczyków, no właśnie tych z przyponkiem, z włosowym przyponem. Rzadko łowię na te włosowe. Wracam podobnie, bo znowu coś mi się podziało tam. Nie wiem, o co tu chodzi w tej kamerce. Wychodzi mi jakiś błąd przy powiększaniu. Jak to ustawić, żeby światło na to nie było? Juicy Pellets Krill. No to na pewno jeżeli tego użyję na kanale, czy gdziekolwiek na jakimś, w ogóle na jakimśkolwiek cieku, wykluczając te łowiska komercyjne, to na pewno będą węgorzyki wielkości sznurowadła. Tutaj mam jakiś oryginal, czyli nie wiem dokładnie, co oni mają na myśli oryginal. Nie wiem. Będę się nudził, będę próbował. Tutaj mi jakiś black and white. Perfect. No, zobaczymy jak to będzie. To też w ramach testu będę to robił. Jak będzie mi się chciało bawić. To. Mini bite balls. No i proszę bardzo, dostałem takie różnokolorowe kuleczki. Jak też nie będę miał co robić, to będę sobie układał kuleczki. Białe do białych, czarne do czarnych, fioletowe do fioletowych. Zawsze na rybach jakieś zajęcie. A w tym jeszcze dostałem taki kołowrotek. Znaczy to nie w tym zestawie, co tam wykupowałem, tylko przy stoisku po prostu Szekspira. Miałem 10% zniżki i dostałem taki kołowrotek w ramach tego, że kupowałem matę właśnie, na której to wszystko leży. Kupiłem sobie matę taką, nie za dużą. Ten kołowrotek dostałem tylko 10% zniżki, za wszystko zapłaciłem grosze. W sumie kołowrotek jest, jak dla mnie, to nazwa jest Shakespeare, ale to jest bardziej dla zabawy. Jakiemuś znajomemu dzieciakowi na prezent można dać. I dostałem również takie spawiczki. Też nie widać. Poczekajcie, może tak. Może. No, takie waglerki. Często spotykane tutaj
w sklepach. Też nie widać, bo się światło odbija. No, takie wędlerki. Takie pudełka. 2 takie pudełeczka. Na jakieś różne pierdołki. Można sobie tego używać. To są małe pudełka, zobaczcie, taka jest dłoń. Pudełko jest małe. Haczyki, ołowiki, pierdołki, koraliki, jak tam kto używa. Są małe przegródki. Można te przegródki sobie poustawiać, tak jak to chce, jaka wielkość. A, jeszcze tu dostałem coś. Jeszcze tutaj dostałem też jakąś żyłkę. 0,9 kg. Nie wiem co to jest, ciężko mi stwierdzić. Taką zanętę dostałem też od nich. Dostałem również takie pudełko, trochę większe, z mniejszymi takimi pudełeczkami. Pudełko jest takiej wielkości, no w sumie na 2 dłonie, jakieś 30 cm. No i nie zabrakło oczywiście maczowej podpórki. Nie wiem czy ktoś jeszcze używa takich podpórek, no ale jak dali, no to dali. A i tak to było wszystko w takim właśnie wiaderku zrobione. Włożone do takiego wiaderka i w tym wiaderku to sobie przyniosłem do domu. Przytachałem, bo dosyć daleko stałem. Tu kupiłem sobie też takie różne zanęty, będę je sprawdzał. Znaczy 2 już z nich tutaj znam, sprawdzałem. Ale w tym roku chcę nastawić się na płoć, a wieczorem na leszcza. Także mam takie łowisko, że częsta zmiana zanęty jest wskazana. Ryba akurat wieczorem przychodzi. Wieczorem przychodzi leszcz, w dzień można łowić ładną płoć. Jeszcze dostałem atraktor krylowy. To na razie. Jeszcze wypychacze. Oczywiście standard. Dlatego. Najlepszym zakupem jaki mi się udało dzisiaj zrobić, chociaż szukałem bolonki. Bolonki to jest wędka, którą najczęściej łowi się na przystawkę. Aż pokazuję wam namiot, bo tego zobaczcie, kupiłem sobie maczówkę 4,5 metra długa. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, no tu jest trochę ciemno. 4,5 metra 3-częściówka, wyrzut 15 gram, długość 4,5 metra. Tak mi chodziło, 4,20, 4,5, znalazłem 4,5, chociaż były i dłuższe, ale jedyną bolonkę, którą znalazłem to była bolonka długości 6 metrów. Tutaj na tle tego dywanu nie będzie widać. Nie wiem jak to wyjdzie, jak wrzucę to na YouTube'a, bo to jest wędka Szekspira. To ja lubię Szekspira. Odkąd tylko pamiętam, miałem sprzęt Szekspira albo Dajwy. No nic, zobaczymy jak to się wszystko będzie sprawowało na rybach. Jakiś Super Team, Shakespeare Super Team 15 mać. No i zobaczymy. Jest bardzo lekka wędka. Trochę zapięcie kołowrotka ma dziwne, jak na Szekspira, no ale to może nie być ich zapięcie albo jakaś innowacja. No zobaczymy. No i to by było tyle. Taki zestawik. Można sezon zaczynać, tylko byle się ciepło zrobiło, dzisiaj zimno. Oczywiście ten namiot ma podłogę, której już nie rozkładałem, bo to nie ma sensu. Tu jest podłoga. Jeżeli ktoś boi się robaków, to może sobie siedzieć na podłodze. Tutaj są śledzie jeszcze w pokrowcu. Nie mylić ze śledziami marynowanymi. No to jeszcze nie są marynowane śledzie. Dopiero będziemy je marynować, jak zrobimy sobie święto, jak namiocik będzie rozłożony elegancko. No i tyle. Idę zmontować ten filmik. Zobaczymy, czy w ogóle coś się uda. Nie wiem, jak to jest nagrywane. Tam już krzesełka czekają. Są
ponton, materac do wypływania z zanętą, jeżeli ktoś by chciał, kącik, wędzisk używanych, stary podbierak jeszcze z Polski, ma pewno ze 20 lat, tylko pamiętam. Tam u góry, jak chcecie zobaczyć, to wam pokażę, to są muchy. Ja je dostałem od, nie wiem czy to będzie widać, pokażę wam, może tak, one są trochę przyrzewiałe już te muchy. Jak to postawić, żeby było widać, ani tak, ani siak. Znowu mi kamerka nawaliła. Chciałem wam pokazać te muchy, ale nie mogę powiększyć. Nie wiem, coś mi ta kamerka nawala. Chciałem pokazać wam, jakie muchy kiedyś wyczaiłem od gościa. Dostałem. Może tak będzie widać? A szkoda, nie widać. Dostałem je od gościa. To jest własnoręczna robota. Są stare muchy jak świat. One mają jakieś z 30 lat. Może 20. No takie się kiedyś tutaj łowiło. Nie wiem, zobaczę co z tą kamerką jest, bo po prostu wyrzuca mi. Jeżeli robię powiększenie, to wygasza mi kamerkę. Muszę zobaczyć, jakie są ustawienia. Nie wiem w ogóle co wyjdzie. No ale to tak dla ciekawości wam pokazałem. No, to by było na tyle. Dzisiejszy temat wędkowania został zakończony. Spróbuję to wrzucić na YouTube'a, może zobaczę w ogóle jak to wyjdzie na tym, czy to będzie warte wrzucenia do YouTube'a. Pierwszy filmik w tym roku, myślę, że nie ostatni i myślę, że następnym razem już spotkamy się na rybach, także pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.